Znajdujemy się właśnie w obsługiwanej stacji wzmacniakowej tak zwanego systemu Rokada. Roboczo nazwijmy to Rokada 1, bo Rokadą 2 nazwałem schron, budynek, obiekt, który pokazywałem Wam na innym filmie. Link tutaj w opisie oraz w karcie tutaj powinien się u góry wyświetlić. Obiekt doskonale znany, niekoniecznie lubiany, ale warty mimo wszystko odwiedzenia, choćby z punktu widzenia dokumentalnego. We wspomnianym filmie prezentowałem Wam jeden z 3 niemal identycznych obiektów, wybudowanych w czasach zimnej wojny. Tym razem zobaczymy, jak wyglądał ten najbardziej znany. Jak widać, część schronowa jest już całkowicie zalana wodą od wielu lat oraz wypotroszona z większości urządzeń umożliwiających pracę obiektu. To są chyba zbiorniki na paliwo. Tutaj mamy silnik diesla, który napędzał prawdopodobnie agregat pełnotwórczy. Jakaś szafa rozdzielcza. Zbiorniki. Tutaj też chyba stały jakieś agregaty, ale pewności nie mam. Ewentualnie jakieś transformatory, trudno powiedzieć. Obiekt ten o nazwie kodowej 50050 budowano w latach 1968-1972, a już rok później obiekt rozpoczął funkcjonowanie. Zakończenie działalności datowane jest na końcówkę lat 90. Po co i w jakim celu powstał ten obiekt i jemu podobne? We wnętrzach obiektu, oprócz klasycznych urządzeń zapewniających pracę w izolacji od skażonego otoczenia, zainstalowano tu kluczowe do działania obiektu urządzenia telekomunikacyjne. Siłownia 2. Siłownia 2, czyli no rzeczywiście tam musiało być kolejne agregaty. Zresztą to jest ewidentne, bo na takich postumentach amortyzowanych zawsze stały agregaty. No, trzeba tutaj uważać na te dziury kablowe. Dobra. Na górę to sobie za chwilkę pójdziemy. Teraz jeszcze przejdźmy sobie całość. No, ta rokada jest jakaś taka jakby większa. Ósmy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 2000 rocznik, czyli 21 lat temu ktoś to tu powiesił. No, tutaj znane mi miejsce z poprzedniej rokady, mianowicie komora kablowa. Tutaj wychodziły kable, że tak powiem, na miasto. No i tutaj była jedna z rozdzielni kablowych. Nie wiem, czy to nie jest sala teletransmisyjna. Skrzynka na klucze. Szafka krosownicza. Cały czas muszę patrzeć pod nogi, bo w gruncie czają się niestety dziury. Kolejna sala.
magazyn. Tutaj już woda jakaś taka mocno ciemna. Nie wiem, chyba jakiś... A już wiem. No masakra. Zbliżamy się wiem gdzie, do akumulatorowi. Jest ten taki syf. Śmierdzi siarkowodołem. Jest tylko szybkie zerknięcie. No tutaj jest znacznie większa ta akumulatorownia. To jest kwasownia. Dobra, uciekam stąd, bo po prostu śmierdzi tu straszliwie. Tu są kible. A tutaj już analogicznie do budynku, w którym byłem, magazyn techniczny. Nie cały budynek przesiąka już. Woderki. No ja tutaj wlazłem od dupy strony, że tak powiem. Nie, zdecydowanie w gorszym stanie to wszystko. Klucze. Do wszystkich pomieszczeń były kiedyś. Jakaś centralka telekomunikacji polskiej. Wszystko w szkle. Mam nadzieję, że mi się nie przebiją buty. A budynek znacznie gorzej się prezentuje. Znacznie gorzej niż mi się wydawało nawet, że będzie się prezentować. No ale cóż poradzić. Starszy tego światła. Wiecie co? Aż szczerze mówiąc nie chcę mi się tam wchodzić. Taki tu jest chlew. Co tu się stało się? Obiekt ten był niczym innym jak obsługiwaną stacją wzmacniakową. Jak już wiecie z tytułu filmu, budowla ta była częścią tajnego systemu łączności w okresie PRL o nazwie Rokada. Stacja wzmacniakowa, jak sama nazwa wskazuje, miała na celu wzmacnianie sygnałów telekomunikacyjnych i rozprowadzanie ich w liniach tzw. rokady. Był to też węzeł łączności służący do przekierowania transmisji łączami zapasowymi w przypadku zniszczenia głównych łącz telekomunikacyjnych. Łączność odbywała się m.in. w kierunku Leszna i Zielonej Góry, do nadajnika w Łazach oraz do bazy lotniczej w Babimoście, a także w kierunku Gniezna, Jarocina i Kalisza. Obiekt wyposażono w 3 systemy łączności: K1920, Ericsson ZAX oraz nasz rodzimy TN2700. Filtry są. Kilka sztuk się zachowało. Ale agregatów brak. To jeszcze miernik ciśnienia. No i tyle. Jeszcze na górę wejdziemy. Tutaj powinno być dokładnie tak. Całe rozprowadzenie wentylacji po obiekcie. Mamy wyjście ewakuacyjne. Obecnie obiekt, jak widzicie, jest w stanie agonalnym. Jeśli chcecie zobaczyć, jak prezentowała się w czasach świetności, to zapraszam do galerii zdjęć na stronie Rokada Sieć Schronów PRL, tworzonej przez Richarda. Link w opisie.
Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tym i innych systemach telekomunikacyjnych z okresu zimnej wojny, to również zapraszam na wspomnianą stronę. Odrobimy ten obiekt ludzi. Tutaj mamy wstępne filtry. No i mamy wentylatornię. To jest wyprute wszystko. I w tym miejscu nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z Wami i zaprosić Was do obejrzenia innych moich filmów. Tych, które już powstały, jak i te, które pojawią się w przyszłości. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Jeżeli Wam się film podobał, zapraszam do polubienia tego filmu, subskrybowania kanału oraz pozostawienia komentarza.